Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie obrazek z kogutem w technice mix mediowej, a ramkę ozdobię saltwashem. Tą ramkę mam jeszcze ze starych zbiorów, została mi tylko jedna. Na wewnątrz jest z materiału, który nazywa się MDF i podobnie ten kogutek, dlatego oba te przedmioty wymagają gruntowania białym podkładem akrylowym. Zwykle robię to za pomocą wałeczka, ale w przypadku mix mediów w zupełności wystarczy pędzel. Tutaj widać, że ten kogutek ma wiele takich rowków i te rowki należy wypełnić podkładem akrylowym. I ja położyłam zarówno na ramkę, jak i na kogutka około 2 warstw podkładu. I teraz zaczynam zabawę z pastą Modeling Light. Jest to bardzo, bardzo lekka pasta modelarska. I na początku tworzę takie tło, niezbyt jednolite, krótkimi ruchami nakładam tą pastę, tak żeby powstała pewna struktura, a później za pomocą szablonu na górze w groszki, a na dole w taką koronkę tworzę wypukłości położone tą pastą przez szablon. Szablon może być naprawdę dowolny. Chodzi o strukturalność i warstwowość tego, co tutaj się dzieje. Im więcej takich warstw, tym lepiej. Dodatkowo, żeby utworzyć dodatkową strukturę, użyłam drobnych kuleczek i jeszcze stworzę piórka za pomocą lekkiej masy modelarskiej i foremki. Oczywiście te piórka można też jakby wyrzeźbić, można tak powiedzieć, w paście tej Modeling Light za pomocą szpachelki. Tutaj mam 2 piórka, nie używam żadnego kleju, osadzam je w mokrej paście modelarskiej, a następnie końcówki tych piórek również jeszcze tą pastą modelarską lekko szpachluję. Pozostawiam mojego kogutka do wyschnięcia. Tych warstw jest tutaj troszkę, nie jest to jakoś tam super dużo, ale już zupełnie wystarczy, żeby mówić o mix mediach. Na drugi dzień wkładam kogutka do mojego kartonu do malowania i za pomocą bisterów brązowego i żółtego zaczynam kolorowanie. Bistery to rodzaj farby w płynie, jest to farba w sprayu i farba o właściwościach przezroczystych. Po wyschnięciu biorę sobie najpierw kolor bananowy i za pomocą szczeciniastego pędzla położonego na płasko zaczynam pocierać po wypukłościach na tym moim mix mediowym kogutku, podkreślając ponownie wszystkie elementy, które znalazły się z struktury z szablonu na powierzchni tego mojego koguta. No i drugim kolorem farby jest chalk white, czyli jeszcze idę w wybielanie, tak żeby pokazać ponownie wszystko to, co strukturalnie zadziało się na moim kogutku. No i teraz taka dekoracja powinna mieć fajną ramkę. Sam w sobie już jest mocno dekoracyjny i ja ramkę stworzę za pomocą struktury Saltwash. Saltwash jest proszkiem zagęszczającym farby. Używa się go mniej więcej w proporcji 1:1. To jest na wyczucie. Ja mieszając widzę po prostu, jak gęsta jest moja farba, czy ona już wystarczy do tego, żeby położyć ją strukturalnie i czy ta struktura się rozleje, czy raczej będzie dosyć trwała. Nakładam tą zagęszczoną farbę pędzlem w taki charakterystyczny sposób, dosyć dużo jej biorę i tepuję. I teraz tutaj też taką technikę zastosowałam, która polega na tym, że tworzę też wewnętrzną ramkę obrazu, czyli maluję też wnętrze tej ramki na około 2 cm, tak żeby później za pomocą taśmy malarskiej ją odciąć. Teraz przepiękny niebieski kolor Vanity Blue. On wręcz wpada w lekko taki zgaszony turkus. Bardzo mi się ten kolor tutaj spodobał. I o dziwo mam go również na sobie, nagrywając ten film. Czyli ten wybór był taki naprawdę świadomy. I teraz tak, tym Vanity Blue pocieram po ciemnym brązie dookoła po mojej strukturze. Nie za dużo. Do tego dałam troszeczkę beżu.
I cały czas też zajmuję się tą ramką wewnętrzną, a na koniec bananowy i chalk white, który to wszystko mi rozjaśni. Taką ramkę po wysuszeniu można również przetrzeć papierem ściernym, tak żeby jeszcze bardziej pokazać strukturę saltwasha. I oczywiście można ją również zalakierować bądź zawoskować. Ja tutaj tego nie robiłam, farby same w sobie w zupełności wystarczą, ale tak jak wspomniałam, i kogutka, i ramkę można również zabezpieczyć. Teraz jest ten moment, w którym przyklejam taśmę malarską, przytulając ją do brzegów ramki i wnętrze, które w ten sposób mi się utworzy, pomaluję ponownie, powracając do koloru Vanity Blue i utworzy mi się taki prostokąt wewnętrzny w tym kolorze. Użyłam 2 warstw tej farby, a po zdjęciu taśmy malarskiej powstanie idealny prostokąt. Pozostanie mi tylko skleić tą ramkę z moim kogutkiem i mój miks mediowy, wiosenny, wielkanocny obrazek jest gotowy. Koniecznie zajrzyj do sklepu, bo zostało mi dosłownie ostatnich kilka kogutków. Pozdrawiam Cię serdecznie i chyba już wielkanocnie, być może jeszcze uda mi się coś nagrać. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!